Nazywam się Mirosław Skórka i jestem dyrektorem programu Study Tours to Poland Fundacji Liderzy Przemian. Od 16 lat dzielimy się doświadczeniami transformacji naszego kraju z przyjaciółmi zza wschodniej granicy. Przez pandemię po raz pierwszy nie mogliśmy zaprosić gości na wizyty studyjne do Polski. Dlatego postanowiliśmy ruszyć w Polskę, by pokazać najlepsze doświadczenia naszych samorządów. Mamy praktycznie zwodociągowaną gminę w 100%, jeżeli chodzi o wodociągi, natomiast kanalizacji nie mamy. Jesteśmy na etapie analiz, no właśnie, co z tym zrobić. Natomiast my ubiegamy się o środki zewnętrzne na tak zwane przydomowe oczyszczalnie ścieków. Teraz zaczynamy za chwileczkę kolejny projekt, trzeci taki projekt ze środków zewnętrznych z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich. I jeżeli chodzi o system kanalizacji, no to jest też jedno z oczekiwań właśnie mieszkańców, którzy do nas się sprowadzają. Więc to też nie wynika jakby nawet z potrzeb ludzi, którzy mieszkają tutaj od dawna. Natomiast rzeczywiście jakby standard życia gdzieś tam ludzi, którzy się tutaj osiedlają, też sprawia, że taka potrzeba zaczyna funkcjonować, bo do tej pory jej nie było. Jesteśmy w tej chwili na ujęciu wody w Jabłonnie Majątek. Jest to jedno z 4 ujęć wody na terenie gminy Jabłonna, które jak widać w tej chwili modernizujemy po to, żeby dostosować po pierwsze jakość wody do potrzeb naszych mieszkańców, a po drugie, żeby zwiększyć możliwość dostarczania wody do mieszkańców gminy Jabłonna. Gmina Jabłonna posiada kilka systemów wodociągów. Gmina Jabłonna posiada 4 ujęcia wody, z których zasilane są poszczególne sieci wodociągowe rozłożone po całej gminie. Dlaczego w tej chwili pojawia się u Was, że tak powiem, zwiększone zapotrzebowanie na wodę? Zwiększone zapotrzebowanie pojawia się dlatego, że coraz więcej osób kupuje działki na terenie gminy Jabłonna i powstają nowe budynki mieszkalne, a co za tym idzie, no każdy chce mieć wodę w domu. A obowiązkiem gminy jest to, żeby tą wodę mieszkańcom dostarczyć, więc po pierwsze musimy modernizować te ujęcia, które mamy, ale musimy też budować nowe odcinki sieci wodociągowej, żeby tą wodę do mieszkańców dostarczyć. Zadania gminy z zakresu gospodarki komunalnej skupiają się przede wszystkim na dostarczaniu wody, na odbiorze nieczystości płynnych, na odbiorze ścieków, oraz na odbiorze i zagospodarowaniu odpadów komunalnych. Wszystkie te obszary działalności komunalnej, gminnej działalności komunalnej są niezmiernie kosztochłonne. Budowanie wodociągów, budowanie sieci kanalizacyjnych wymaga wielkich zasobów finansowych i są to oczywiście inwestycje, których nie da się zrealizować w przeciągu nawet jednej kadencji. Szczególnie inwestycje polegające na rozbudowie wodociągów są bardzo ważne nie tylko na terenie gmin miejskich, ale przede wszystkim również na terenie gmin wiejskich, gdzie jeszcze wiele w tej dziedzinie jest do zrobienia. Woda, kanalizacja, wodociągi. Jak gmina rozwiązuje to zadanie? Przychodząc tutaj, obejmując stanowisko wójta, na 40 sołectw w 4 tylko był wodociąg. Dzisiaj tak się dobrze składa, że w tym roku skończymy wodociągowanie całej gminy. We wszystkich wsiach, sołectwach, przysiłkach mamy już rozprowadzone wodociągi. Ta sieć wodociągowa, proszę Państwa, obejmuje ponad 240 km. Można sobie wyobrazić skalę przedsięwzięcia, ale kończymy już w tym roku.
Ogólnie stacje uzdatniania wody są po to, żeby uzdatnić wodę. Wodę surową, która jest pobierana z ziemi, ze studni głębinowych. Woda ta wymaga uzdatnienia, ponieważ nie spełnia norm sanitarnych, jeżeli chodzi o wymogi sanepidu. Woda ze studni głębinowej pobierana jest poprzez pompę na aerator, który znajduje się tutaj. W aeratorze woda miesza się z powietrzem i przechodzi przez filtry żwirowe, piaskowe, która jest uzdatniana i jest transportowana do zbiornika retencyjnego na zewnątrz. Maksymalna moc stacji uzdatniania wody jest 1200 metrów na dobę. W sezonie jesiennym uzdatnianie jest 30% możliwości. Największy pobór wody oczywiście jest latem, gdy są podrowane ogródki, myte samochody, wtedy jest zwiększony pobór wody. Stacja zbudowana była w 2014 roku. Część pieniędzy były wkład własny, część z dotacji. To była dotacja z pieniędzy Unii. Pierwszy system kanalizacji sanitarnej został wybudowany w Długosiodle, czyli doprowadzona kanalizacja w miejscowości Długosiodło i też nie na całej miejscowości. I z chwilą, kiedy buduje się kanalizację, jest potrzeba wybudowania oczyszczalni. To zrobili jeszcze nasi poprzednicy. A myśmy już później w miarę, jak coraz więcej gospodarstw przyłączało się do naszej kanalizacji gminnej, zaszła potrzeba rozbudowy, więc żeśmy zwiększyli oczyszczalnię ścieków do 500 m3 na dobę i zmieniliśmy technologię oczyszczania ścieków. To jest w tej chwili biologiczna, tak mówiąc, nie wnikając już w jakieś takie techniczne, czyli mamy bakterie, tlen i to bakterie oczyszczają. Nie ma tutaj zadawanej chemii. To się odbywa w systemie takiego biologicznego oczyszczania. I woda, która tutaj, prawda, na końcu tego całego procesu wychodzi, ma klasę A2. Więc to jest zgodnie z rozporządzeniem, spełnia wszystkie kryteria. No i ostatnio żeśmy zmodernizowali, rozbudowaliśmy ją jeszcze, czyli zwiększyliśmy do 700 m3 na dobę, a związane jest to, że podłączamy kolejne miejscowości. Czyli mamy w tej chwili na dzień dzisiejszy skanalizowane całe Długosiodło, miejscowość następna Kornaciska i częściowo Stare Bosewo. To jest taka druga pod względem wielkości miejscowość na terenie naszej gminy, ale w tej chwili na tyle nam wystarczyło środków, żeby tam skanalizować. Mamy dokumentację opracowaną oczywiście na większy obszar, ale niestety pieniążki nam na to nie pozwalają. Nie możemy na pewno liczyć na to, że we wszystkich miejscowościach, 40 sołectwach znajdzie się ta kanalizacja sanitarna, bo mamy taką kolonijną zabudowę i myśmy pozyskali pieniądze na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków, więc na dzień dzisiejszy to jest 190 takich przydomowych oczyszczalni, w tym 2 funkcjonują przy Zespole Szkół w Starym Bosewie i w Blochach przy szkole. Dzień dobry, witam Państwa. Beata Rydzewska, dyrektor Zespołu Szkół w Starym Bosewie. W skład zespołu wchodzi szkoła podstawowa, 8-klasowa z liczbą dzieci 180 i przedszkole samorządowe, dwuoddziałowe z liczbą dzieci 45. Tak więc łącznie mamy 11 oddziałów z liczbą dzieci 225. Przez wiele lat mieliśmy problem ze ściekami. Ciągłe wybieranie szamba nadużywało nasz budżet, jak również sprawiało kłopoty z zalewaniem. Z pomocą przyszedł nam samorząd gminny i ta oto górka za mną to właśnie to skuteczne rozwiązanie, a więc przydomowa oczyszczalnia. Ma ona wydajność około 5000 litrów dziennie i w pełni zaspokaja potrzeby naszego środowiska szkolnego.
bardzo dużym problemem w zakresie gospodarki komunalnej jest problem dotyczący odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych. Obecnie obowiązujące przepisy nakazują segregację, bardzo szeroką segregację odpadów komunalnych, co wiąże się z wysokimi kosztami dotyczącymi odbioru tych odpadów i ich zagospodarowania na wysypiskach śmieci. Koszt odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych ponoszą mieszkańcy. Mieszkańcy w opłatach śmieciowych pokrywają wszystkie koszty z tym związane. Ale to, że ta segregacja musi odbywać się w tak wielkiej skali, powoduje, że z roku na rok opłaty mieszkańców bardzo wzrosły. To oczywiście budzi wielkie niezadowolenie wśród mieszkańców poszczególnych gmin, ale niestety ta wysokość opłat wynika z obowiązków, jakie na gminy, a tym samym na mieszkańców nałożyły przepisy obowiązującego prawa. Każdy mieszkaniec, czyli każde w zasadzie gospodarstwo domowe powinno złożyć deklarację na odbiór odpadów komunalnych i zadeklarować, ile osób i w jaki sposób będą te odpady, prawda, do nas oddawane. No oczywiście dla nas jest najważniejsze, żeby mieszkaniec segregował te odpady. Zdecydowanie, więc ci, którzy segregują w sposób segregowany, mają priorytet w postaci niższej opłaty. Oprócz tego, jeżeli ktoś zadeklaruje, że ma swój kompostownik, to również wnosi niższą opłatę. Odpady komunalne odbiera firma, którą my wyłaniamy w drodze przetargu i ona najczęściej ogłaszamy w ten sposób, że na rok tą firmę wyłaniamy. I zgodnie z harmonogramem, firma nam przedstawia harmonogram i odbiera od naszych mieszkańców odpady. Od kwietnia do października, zgodnie z przepisami, firma odpady zmieszane i bio odbiera 2 razy w miesiącu, natomiast odpady segregowane raz w miesiącu. W pozostałych miesiącach raz w miesiącu odbywa się odbiór odpadów. Każda nieruchomość powinna być wyposażona w pojemnik, i oczywiście my, odbierając odpady segregowane, stosownie do tego, ile mieszkaniec wystawi tych odpadów segregowanych, dostaje również od nas worki na miesiąc następny. I jeżeli zajdzie potrzeba, że na przykład nagle, czy nie mieści mu się nawet do tego pojemnika, który ma, jest potrzeba dostarczenia odpadów, to jesteśmy na terenie w tej chwili punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych. Każda gmina musi posiadać taki punkt selektywnej zbiórki odpadów komunalnych. Myśmy wybudowali ze środków zewnętrznych. Pozyskaliśmy 416 000 z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego. Pozostałą kwotę do 890 000 dołożyliśmy z własnych środków. I mieszkaniec przyjeżdżając tutaj z odpadami, tylko muszą to być odpady segregowane już, musi okazać się albo złożoną deklaracją, albo wniesioną opłatą. I wtedy może stosownie, w zależności od tego, jaki rodzaj odpadu przywozi, do odpowiedniego pojemnika musi wrzucić ten odpad. Punkt selektywnej zbiórki odpadów. Jaki jest sens utrzymania takich obiektów? Każdy mieszkaniec gminy, tak jak wspominaliśmy wcześniej, ma możliwość wystawienia przed bramę w ustalonym dniu, zgodnie z harmonogramem, swoich odpadów. Są to odpady zmieszane i są odpady posegregowane, ale co zrobić na przykład ze sprzętem AGD, ze starą lodówką, co zrobić z telewizorem, z jakimś zepsutym młynkiem? Tego nie odbierze się ani w worku, ani w koszu na odpady. Mieszkańcy mogą przywieźć właśnie tego typu rzeczy do punktu selektywnej zbiórki odpadów. Wjeżdżając w bramę, każdy pojazd musi zatrzymać się na wadze. Tu zostaje dokładnie zważone, co zostało przywiezione. Obsługa przoku, zatrudnione tutaj osoby, mają obowiązek sprawdzić,
czy dana osoba jest mieszkańcem naszej gminy, bo punkt służy tylko dla mieszkańców gminy i czy ma aktualną opłatę śmieciową, no bo przecież trzeba zapłacić. Śmieci teraz kosztują. Po zjeździe z wagi obsługa PSOK-u sprawdza, czy na pewno odpady zostały posegregowane i mamy tutaj do wyboru, tak jak widać, są to gabaryty, czyli łóżka, czyli wersalki, różne meble, odzież tekstylia, odpady zielone, czyli biomasa, skoszona trawa, jakieś liście. Tu są odpady budowlane i odpady wielomateriałowe typu buty, typu jakieś urządzenia złożone z kilku różnych materiałów. Po napełnieniu tych kontenerów telefonicznie powiadamiamy generalnego wykonawcę, no w tym przypadku Zakład Gospodarki Komunalnej w Ostrowi Mazowieckiej, o konieczności odbioru opróżnienia danego kontenera i Zakład Gospodarki Komunalnej w Ostrowi opróżnia kontenery, ustawia z powrotem. Dla mnie gmina Długosiodło właśnie jest potwierdzeniem tego, że w ludziach jest gigantyczny potencjał, który można uruchomić i to wszystkim dobrze wychodzi. Nie nagrywało się Panu? Jestem gotowy, zapraszam. Gmina Długosiodło to znakomity przykład. Tak, tam się miele na okrągło, nie?